Cześć moi drodzy, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Total War Warhammer 3. Tym razem omówimy frakcję Nurgli. Jest bardzo ciekawa i bardzo trudna z drugiej strony, więc warto ją na pewno poświęcić trochę więcej, żeby dobrze ją omówić. Więc zaczynajmy, nie marnując swojego czasu. Jeśli chodzi o Nurgle, mamy coś takiego jak oczywiście standardowo kasę, łaskę. Jeśli chodzi o kasę, łaskę, no tutaj zyskujemy dużo z budynków, bo tam są takie jakby cykle, na których zarabiamy coraz więcej, ale też to omówimy dopiero przy budowlach. Mamy też coś takiego jak infekcje. Infekcje zyskujemy tak naprawdę poprzez budynki, poprzez grabież, plądrowanie, niszczenie osad, tak jak tutaj jest napisane. Dodatkowe strzeżenie zarazy, wydarzenia, wylęgnięcie jeńcy, czyli po prostu podczas bitwy możemy wziąć sobie jeńców zamiast uzupełniania strat, czy tam na przykład łaski, czyli gotówki i wtedy automatycznie dostajemy dodatkową tą infekcję. O co chodzi z tą infekcją, co tutaj możemy w ogóle z tego dostać, co możemy z tego jakby wykorzystać? Jeśli chodzi ogólnie o infekcję, mamy jakby dwa rodzaje tej infekcji. Możemy narzucić infekcję przykładowo na jakąś wioskę, na przykład naszą. Wejdźmy sobie tutaj w infekcję, w kocioł zarazy. Mamy coś na tej zasadzie, że mamy główną jakby infekcję czy tam zarazę, która na przykład robi dokładnie różne rzeczy. Tutaj mamy cykl na przykład dla budynków infrastruktury plus rozwój. To jest bardzo dobre, żeby sobie to rzucić na początku na swoje na przykład miasto początkowe, które mamy przykładowo tutaj, zaczynamy na takiej wysepce. Z tego względu, że jeśli narzucimy sobie na przykład mamy 140 rozwoju, tak? Rzućmy sobie to i możemy sobie jakby dobrać jeszcze dokładne jakieś bonusy, no nie wiem, na przykład do kontroli, o. I tutaj automatycznie mamy jakby drożej zesłanie tej zarazy, tutaj mamy dokładne punkty. No i rzućmy tam zarazę. Zatem rzuciliśmy tak naprawdę zarazę na górę smoczego kła i jak sobie zobaczymy, mamy taką ikonkę jakby zarazy. Tutaj mamy właśnie ospa i mamy dodatkowo podczas strzeżenia zarazy plus 5, cyklu na przykład do infrastruktury plus rozwój, plus dodatkowo jeszcze mamy zyskaną kontrolę. No więc to jest bardzo fajna opcja, żeby sobie na przykład podbić rozwój, podbić sobie kontrolę w miastach. Ja gram akurat na poziomie legendarnym, to jest zaprezentowane, więc ta kontrola na przykład w tych miastach jest bardzo ciężko ogarnąć. No ale jeśli chodzi o kontrolę o miasto, no to potem omówimy troszkę więcej odnośnie miasta. Choć wydaje mi się, że możemy jeszcze przejść troszkę do tego kociołu. Co możemy jeszcze z tym kociołu na przykład zyskać? No możemy zyskać na przykład tempo uzupełnienia minus strat na przykład na wroga, tak samo wyczerpanie podczas oblężenia, to też są bardzo dobre rzeczy. Tak jak mówiłem, możemy to rzucać tak naprawdę na osady, na przykład nasze, osady przeciwnika, możemy sobie rzucać na przykład na bohatera tak samo, dodatkowe jakieś na przykład bonusy, mamy na przykład, nie wiem, zasięg plus minus celność, tak samo na wrogich bohaterów. Tutaj też wszystko jest właśnie wypisane, na co możemy rzucać tak naprawdę. Efekty zarazy dla nienurgla na przykład. Tutaj mamy gdzieś, nie wiem, armię i osady, na przykład armię i osady. Więc tego jest dosyć sporo. Jak w ogóle odblokowywać te konkretne zarazy, to wszystko tak naprawdę fajnie tutaj jest wypisane. Tu mamy na przykład coś takiego, ześlij zaraza paraliż 5 razy, by odblokować na przykład ten jakby dany efekt dodatkowy, który możemy sobie tutaj nałożyć. Jeśli chodzi o te dodatkowe efekty, no możemy nałożyć maksymalnie 2, nie możemy jakby tego więcej nałożyć. Tutaj mamy potem wypisane na efektach zarazy, co dokładnie te zarazy nam dają, więc to też jest bardzo fajne. Nawet jest taka ciekawostka, że jest chyba achievement za jakby odblokowanie wszystkich tych zaraz, więc to naprawdę jest dosyć fajna zabawa. Jeśli chodzi ogólnie o Nurgli, no to nie jest jako tako prosta frakcja, z tego względu, że oni mają bardzo ciężko z rekrutacją armii, a jeśli chodzi o armię, tutaj mam taką drugą przykładową zrobioną, no specjalnie zagrałem nimi, żeby wam pokazać, na jakiej zasadzie to wygląda, z kim oni też toczą wojnę na początku, bo to wydaje mi się, że w nich jest bardzo ważne, z tego względu, że na początku armia Nurgli jest bardzo słaba. No, nie mamy nic jakby takiego mocnych jednostek. Musimy gdzieś bazować bardzo na głównym bohaterze, który jest tutaj. Kugat Plugawiec. Z tego względu, że on jest duży, no, tak naprawdę ma dystansowe ataki, które są masowe. No też ma dużo HP, więc on jest takim bardzo tankiem, więc na początku to jest takie jedna z naszych najmocniejszych jednostek. Dodatkowo dostajemy siewce plagi, tak samo możemy sobie zrekrutować w miarę szybko zniosłego bohatera Nurgli. No i to jest bardzo mocny bohater, więc warto go na początku zrekrutować. A jeśli chodzi jak go zrekrutować, musisz po prostu zbudować ten budynek, ten jakby stolicowy, standardowy, na drugi poziom. I tutaj masz wszystko napisane, że odblokowuje możliwość werbunkową bohatera wzniosły bohater Nurgla, więc warto go od razu też zrekrutować na samym początku. Z tego względu, że tak jak mówiłem, na początku nie masz dobrej armii, a wrogów masz dosyć takich wymagających.
tego względu, że jeśli chodzi o wrogów, no to jest standardowa jakby miejscowość, gdzie gdzieś tam zaczynasz, zdobywasz jakby początkowo, pokonujesz takiego neutralnego, słabego wroga, jaszczurki bodajże, i zaczynają się tak naprawdę schody, bo jeśli za bardzo zaraszujesz po prostu tutaj w górę, na wieżę na przykład skarb, którą na pewno przejmie po prostu karawan róż, czyli po prostu szkielety, to możesz mieć od razu z nimi wojnę. Często się zdarza tak, że jeśli zdobędziesz to i minie jedna, dwie tury, automatycznie wypowiadają ci oni wojnę. Więc tutaj musisz od razu toczyć z nimi wojnę. Nie jest to łatwy przeciwnik, warto go gdzieś na zasadce złapać, albo po prostu zrekrutować lepszą armię. Potem mamy tak naprawdę wojnę z przeważnie Imrykiem, czyli rycerze Kaladoru. I tak samo jeszcze czasem zdarza się, że ogry nas tutaj gdzieś zaatakują. I tak samo ja ogólnie proponuję iść w stronę Kataju. Ja akurat zacząłem w stronę elfów i Kataju jednocześnie iść, ale proponuję zdecydowanie iść w stronę Kataju z dwóch prostych względów. Oni posiadają dużo armii łuczników, więc tam jeśli pójdziemy sobie na zasadce, która jest dosyć dobre procentowa, dużo nam zyska po prostu nasza armia. Nasza armia gdzieś jest tam w miarę szybka, jest po prostu piechotą, nie mamy za bardzo strzelców, oni mają dużo strzelców, więc strzelców jak się zablokuje automatycznie możemy liczyć, że ta jednostka jest zniszczona. I dodatkowo, co jest ważne, że Kataj buduje bardzo bogate miasta, więc na tym bardzo dużo zarobimy, tak samo na przykładowo na elfach, więc warto na nich po prostu iść. Jeśli chodzi też o kasę, to najważniejszym właśnie sposobem jest plądrowanie, a potem drugim sposobem jest tak naprawdę kasa z miasta, ale kasa z miasta jest bardziej skomplikowana, więc zaraz też ją od razu omówimy. Jeszcze ważna rzecz, którą wspomnę, którą zauważyłem też na samym początku. Jeśli chodzi o misję, otrzymujemy bardzo dużo misji z względem na przykład podbicia, nie wiem, ziemi Kataju, Imperium Kislewu, więc wtedy dostajemy 15 tysięcy dodatkowo za splądrowanie właśnie Kataju, więc za 15 tysięcy możesz stworzyć sobie drugą armię. Nie rekrutuj na samym początku od razu drugiej armii, bo po prostu nie będzie cię stać na kupno tej armii. Z tego względu, że jeśli chodzi o armię i rekrutowanie, możemy od razu omówić tą armię, potem przejdziemy do budynków i technologii. Jeśli chodzi o rekrutowanie armii, oni mają na zasadzie slotów, czyli po prostu muszą się jakby te jednostki odblokowywać. I to jest bardziej skomplikowana sprawa. Jeśli chodzi ogólnie o rekrutowanie jednostek, na pewno będziemy nosicielami zarazy gdzieś się tam podbierać. Tak samo możemy potem mieć wybrańców Nurgli z wielką bronią, tak samo kawalerię Nurgli, wybrańcy Nurgli, no bardzo dużo tych jednostek, które są bardzo związane jakby z chaosem, tylko są przerobioni po prostu pod Nurgle. Samowznośni nosiciele zarazy to jest mocna jednostka, opuszczeni Nurgle, no to są takie jednostki, które będziemy gdzieś tam na początku sobie rekrutować, tak samo jak tutaj masz zobaczoną, pokazaną tą armię, więc no tą armią gdzieś tam dysponujemy w późniejszym etapie gry, w późniejszym, no jest 37 tura, więc powiedzmy, że to nie jest jakiś późny etap, ale po prostu na tym musimy się opierać. Jeśli chodzi o rekrutowanie armii, to jest bardzo ważna rzecz, zrekrutuję tutaj specjalnie chociażby jakąś jedną jednostkę. Przykładowo, no niech będą nurlingi. Tu jest jeden mały problem. Jeśli rekrutujesz jednostki, akurat nurlingi chyba mają 100% regania, ale zrekrutujmy przykładowo grasantów. A nie, grasanci też mają 100%. Chodzi o to, że jeśli zrekrutujesz jednostkę, nie jest ona jakby w 100% zregana z życiem. Ona tak naprawdę, jeśli sobie zrekrutujesz w pobocznym bohaterze, jest tam 40%. Przykładowo, jeśli mamy nosicieli zarazy, których jest 100 w jednostce, no to dostaniesz 40 na początku, więc ta armia musi się na początku zregać. Przykładowo wydaje mi się, że jakieś takie 2 tury, jeśli to jest bohater, który dopiero zaczyna. No jeśli jest bohater na przykład na wyższym poziomie, możesz też oczywiście posiadać na przykład lepsze jakieś możliwości uzupełnienia tempa strat, ewentualnie w mieście można sobie zbudować takie na przykład budynki, które mają większe uzupełnienie tempa strat. Więc wtedy ta armia musi się zregać. Pamiętaj, że nie budować na przykład na froncie od razu przy wrogu takiej armii. Chyba że wiesz, że ta armia wroga jest bardzo słaba i po prostu chcesz wykorzystać to na obronę miasta, no to warto tego używać i tak to po prostu wykorzystywać. Więc przejdźmy może do budynków, bo tutaj jest taka większa śmietanka, jak to mówię. Z tego względu, że tutaj musimy zwracać uwagę na cykle. O co chodzi w ogóle z tymi cyklami też od razu omówię. Jedna jeszcze dodatkowa rada, jeśli grasz na samym początku, grasz na przykład na trudniejszym poziomie lub na słabszym, nie ma w sumie znaczenia na jakim poziomie, zbuduj w górze Smoczego Kła ten budynek jako pierwszy. Kieł Morskiego Smoka, z tego względu, że otrzymasz dużo rozwoju, otrzymasz dużo kontroli
No i sam ten przychód 800, 400 i 200, no to jest bardzo dużo na początku, no bo Nurgle mają w miarę tanie utrzymanie, powiedzmy, armii, tylko sam koszt kupienia tej armii jest po prostu drogi. Więc jeśli chodzi o budynki i o cykle, o co tutaj w ogóle chodzi? Jeśli chodzi o główną prowincję, czyli jakby tą stolicę, mamy wiadomo możliwość rozbudowy do 5. poziomu. Tutaj akurat na tych wyspach mamy wszędzie jakby port, więc warto ten port też jak najszybciej budować, no bo to jest takie jedno z takich pewniejszych źródeł gotówki. I tutaj sobie zobaczysz, że są jakieś kółeczka. O co w ogóle chodzi z tymi kółeczkami? Mamy tak naprawdę 4 mniejsze kółka, dodatkowo mamy większe też kółka. Jeśli chodzi o te kółeczka mniejsze, to może przejdźmy po kolei z prawej strony, bo tutaj jest po prostu łatwiejsze do wytłumaczenia i od początku będziesz budował na początku te budynki. Dlaczego tu są też karty jednostki? Karty jednostki są dlatego, że musisz jakby odblokowywać cykle, żeby odblokowywać jakby sztukę zrekrutowania kolejnej jednostki. Tutaj akurat widzisz, że są wszędzie nurlingi na tych 4 słabszych kółeczkach, ale na tych większych kółeczkach już widzisz, że są potwory mocne, jedne z tych najmocniejszych, no i są też inne jakby jednostki dodatkowo. Więc jeśli chodzi o te początkowe budynki, warto je gdzieś sobie zbudować. Ja akurat bardzo ustawiłem sobie gdzieś pod tempo uzupełnienia strat, czyli ten budynek, tak samo pod kontrolę i ten budynek. Jeszcze dodatkowa informacja, na każdym tych budynków, czy to jest małe kółeczko, czy to jest duże kółeczko, otrzymujesz 50 dochodu standardowo na początku. Jak miną przykładowo, tutaj masz pokazane tury cyklu na tym poziomie, czy jak miną 4 tury, przeskakuje on jakby na wyższy cykl i automatycznie dostajesz na przykład plus 40 rozwoju i plus 100 dochodu. Potem mamy coraz wyżej, tylko tutaj masz też ikonkę pokazaną, że musisz posiadać 3. poziom jakby tego głównego drzewka, żeby odblokować kolejny na przykład tam gdzieś końcowy cykl. Tutaj na przykład jest pokazane 5., 3., no bo tutaj mamy jednego z najmocniejszych potworów od nich, w sobie chyba może nad najmocniejszego, więc automatycznie potrzebujemy jakby 5. poziom drzewka w tym jakby głównym budynku, bo inaczej nie dostaniemy tej jednostki do puli, bo to jest też ważne. Więc na pewno zwracaj uwagę, żeby sobie właśnie te drzewko plus te, jeśli grasz na wyższym poziomie, jest problem z kontrolą. Ewentualnie po prostu ten i ten budynek. To są bardzo ważne, żeby je trzymać na przykład w takiej pełnej prowincji, mieć chociaż jeden taki. Tak jak mówiłem, regeneracja Nurgli jest bardzo ważna, więc o to trzeba na pewno zadbać. Jeśli chodzi o jeszcze te średnie takie kółeczka, bo to są 3 takie średnie kółeczka, tu mamy takie jednostki średniego poziomu, ale one i tak dosyć dobrze się sprawdzają nawet w późniejszym etapie gry. Z tego względu, że mamy tutaj na przykład nosicieli zarazy tak jak z 2. poziomu, z 3. poziomu i to są dosyć mocne jednostki, bo po pierwsze one są wytrzymałe, mają przeważnie truciznę, czyli zatruwają inne jednostki. Też są nawet jeśli chodzi o nosicieli zarazy, oni też posiadają, rzucają takimi jakby nożami zatrutymi, więc to też są mega fajne jednostki. Więc tutaj tak samo mamy dochód, na przykład im wyższy cykl, tym większy dochód. Dlatego z kasą trzeba na pewno trzymać zawsze jakiś większy zapas gotówki, jeśli te cykle gdzieś tam spadną. Tym bardziej już w późniejszym etapie gry, gdy mamy tych miast naprawdę sporo i te cykle są po prostu rozchwiane. To nie jest tak, że tutaj masz ten cykl i automatycznie w nowym mieście masz też ten cykl, tylko po prostu te cykle automatycznie się zmieniają. Każdy ma po prostu każde miasto, każdy budynek ma swój cykl. Więc o tym warto po prostu zwracać uwagę i patrzeć na to. I wtedy automatycznie jeszcze powtórzę, że dochodzą wtedy te jednostki do tej puli. To jest bardzo ważne. To nie jest tak, że możesz sobie rekrutować ile wlezie, tylko musisz po prostu patrzeć na te ograniczenia puli. Jeśli chodzi na przykład o drugie kółeczko, tutaj mamy przeważnie takie jakby potwory, trochę grasantów. No, bardzo fajne jednostki, jeśli chodzi o grasantów, tych jakby wojowników chaosu, tych nurglowych, czyli jakby ta wyższy tier. No to są jednostki, które są mega wytrzymałe, mega mocne i one tak naprawdę wygrywają prawie każdą walkę. Tak samo tutaj mamy Miażdżyciela Dusz, który też jest mocną jednostką, więc jeśli chodzi o budowanie armii, bardzo polecam sobie wziąć tak na przykład nosicieli zarazy, tych wzniosłych zarazy, automatycznie wojowników chaosu różnych, typu na przykład, nie wiem, z halabardą, z toporami, z tarczami, albo jeszcze jako kawalerię. No i ewentualnie jakieś potwory sobie dołożyć do tej armii i to będzie taka armia, powiedzmy, w miarę perfekcyjna. Jeśli chodzi o kolejne kółeczko, tutaj mamy ropuchy, czyli takie jakby jeźdźcy zarazy, taka kawaleria od Nurgli, taka jakby specjalna. One są dosyć ciekawe, dosyć mocne, no bo mają przykładowo 60 pancerza, chyba 50 standardowo, tylko jest umiejętność jakby w technologii do nich.
i mają dużą siłę jakby ataku, bo aż 50 siłę broni to jest sporo. Dodatkowo mają tak jakby premię przeciwko dużym jednostkom, więc mega fajnie sobie radzą z jakimiś tam potworami. Kolejnym większymi kółeczkami, dwoma, tymi jakby ostatnimi, to mamy tak naprawdę kawalerię, dodatkowo latające jednostki i tak samo potwory. Jeśli chodzi o te kółeczko, tu są bardzo fajne jednostki typu trutnie zarazy. To są jednostki latające na przykład, które atakują. I tak samo jednostki latające, które na przykład strzelają. Tutaj mamy przykładowo trutnie zarazy, trupie głowy. Mają dosyć spory zasięg, dosyć spory damage, więc na pewno warto ich kupować. Tylko tak jak sobie zwrócisz uwagę, pamiętaj o budowie tego drzewka na wyższym poziomie. Więc jeśli mamy skałę zarazy, tutaj buduj jak najszybciej do góry. Tutaj też mamy pokazane infekcje natury dodatkowo zyskujesz, więc im więcej wybudujesz tych punktów zarazy i więcej tych budynków, tym więcej będziesz mógł automatycznie rekrutować armii. Więc na to na pewno warto zwrócić uwagę. Tutaj są na przykład mocne jakby jednostki konne, przykładowo rycerze chaosu Nurgla, czy tam na przykład rycerze chaosu z kopiami. Są mega mocne jednostki, więc jeśli taką będziesz mieć jedną, dwie w armii, to naprawdę dużo ci uratują. Tym bardziej przeciwko jakiejś tam piechocie, którą no piechoty tutaj jest dookoła, wszędzie się walczy z piechotą. A akurat taki po prostu jest tutaj teren. Więc wydaje mi się, że o cyklach wydaje mi się, że to wszystko, o jednostkach wydaje mi się, że to też wszystko. Jeśli chodzi o ten kocioł zarazy, no to jeśli gdzieś tam nie słuchałeś wcześniej, no to sobie wróć na sam początek, więc warto też poczytać trochę, poczytać sobie przed na przykład zaczęciem jakby odblokowywania tych danych zaraz. Bo na przykład, nie wiem, będziemy walczyć z Katajem, no to bardziej nas będzie interesowało, żeby na przykład siła pocisku w Kataju było minus 20%, niż przykładowo, nie wiem, tempo uzupełnienia strat, bo akurat Kataj bardzo wolno rega armię, to też zależy od poziomu trudności. Więc na to warto też zwrócić sobie uwagę. Mamy tak naprawdę jeszcze do omówienia piekielną manifestację i tak samo technologię, więc przejdźmy do piekielnej manifestacji, bo ona jest bardzo szybka i prosta. To jest coś takiego, że możemy sobie narzucić na konkretnych bohaterów, dlatego mamy takie dwa kółeczka, które się pokazują na mapie, że tam są nasi bohaterowie. Co tutaj możemy zyskać? Tempo uzupełnienia strat plus 30%, ale nasza jednostka nie może, jakby nasz bohater nie może się ruszyć przez 2 tury. Fajne, jeśli mamy przykładowo armię gdzieś mega obitą, a jest w miarę bezpieczna, powiedzmy, gdzieś tam w tych terenach, więc wtedy może się spokojnie bronić, tym bardziej jeśli mamy też mocniejszy jakiś garnizon, żeby w razie co wspomógł obronę. Potem mamy szansę na epidemię zarazy, rozwój 350 plus koszt werbunku, no to też jest mega fajne. Po zakończeniu na każdą osadę i armię w tej prowincji spadnie losowa zaraza. Też fajne opcje, więc to warto sobie ogarniać. Jak to w ogóle nabijać? To jest tak naprawdę zasada, że im więcej masz miast, im więcej spaczenia wywołujesz, tym więcej tego paska się po prostu naładuje, więc to też jest bardzo ważne, żeby sobie to po prostu ogarniać na bieżąco. Ja robię na takiej zasadzie, że podbijam miasto, a czy może nie podbijam, atakuję miasto, łupię miasto, czyli po prostu zarabiam na plądrowaniu i potem automatycznie w nie wchodzę, z tego względu, żeby sobie zregać armię, a po drugie, żeby po prostu to miasto posiadać. Więc jeśli chodzi o taką mechanikę, to jest bardzo ciekawa mechanika. Tym bardziej, że jeśli nawet przejdziesz jakby miasto z wyższym poziomem, to i tak nie zyskasz za bardzo ich budynków, więc tylko po prostu byśmy stracili, nie plądrując tego miasta. Więc przejdźmy teraz do technologii. Bohaterów akurat nie będziemy tu omawiać, bo nurgle są jedne po prostu. Więc jeśli chodzi o technologię, mamy coś takiego, że odblokujemy jakby ścieżki do kolejnych naszych jakby umiejętności czy tam technologii. Co warto sobie brać z technologii? No warto zwrócić uwagę też na to, że niektóre technologie, jak przykładowo tutaj zakaźna horda, odblokuje nam kolejne jakby czynniki zarazy, czyli jakby te dodatkowe bonusy do zarazy, plus szanse na epidemię, więc na pewno takie rzeczy warto od razu jest sobie wykupywać. Jeszcze bardzo ważnymi rzeczami, jeśli chodzi o technologię, są właśnie rozwój cystu, czy tam przykładowo inne też są jakby rozwoje tego, gdzieś tutaj pamiętam, że było. O, tutaj mamy na przykład inkubację zarazy. Z tego względu, że zwiększa nam to, znaczy skraca nam jakby to możliwość cyklu na danych budynkach. To jest dla nas ważne, bo jeśli chodzi o cykl, nas najbardziej interesuje ten najwyższy cykl, gdzieś tam średni, najwyższy, no bo mamy automatycznie większy dochód, to jest pierwsza rzecz, większe jakby jakby dochody, jakby dodatkowe gratisy, plus mocniejsze jednostki do zrekrutowania.
Więc jeśli chodzi o drzewko technologiczne, masz odblokowane jakby nawet takie powiedzmy najnowsze, przykładowo odblokowaliśmy nowsze drzewko, automatycznie przejrzyj co tutaj jest i po prostu bierz rzeczy do cyklów. To są najważniejsze rzeczy, które pierwsze powinieneś jakby wykonywać, jakby odblokowywać tą technologię, może bardziej tak. A potem tak naprawdę już jest kwestia, co tam potrzebujesz. Moim zdaniem odblokowanie objawów jakby zarazy to jest mega fajne, bo jeśli będziesz chciał odblokować jakieś inne czynniki, potrzebujesz na przykład inny czynnik, który musisz też jakby używać, więc to też jest czasochłonne, więc trochę tur na to schodzi. To nie jest tak, że użyjesz milion tych zaraz i automatycznie możesz wszystko jakby ogarniać. Wiadomo, w późniejszym etapie będziesz mieć więcej jakby możliwości jakby tych punktów infekcji, więcej bohaterów, możesz tych bohaterów wtedy walić te infekcje jedną za drugą, więc na to też można zwrócić uwagę, ale po prostu no, to są ważne rzeczy. Jedynie co można sobie właśnie odblokowywać jeszcze bardzo dużo jakichś bonusów, na przykład typu pancerza, jak tutaj na przykład na karpiane skóry. Tu mamy jakby bonus dla grasantów tych słabszych, tak samo dla ropuch, dla potwora, więc też jest ważne, bo jeśli chodzi o pancerz, to jest jedna z takich najważniejszych cech w jednostce, pancerz i damage. Jeśli chodzi o dyscyplinę i tamtej rzeczy, to już wydaje mi się, że to trochę jest mniej ważne, bo dyscypliny Nurgle i tak mają przeważnie między 60 a 80, tam jakichś większych takiej ilości dyscyplin nie ma. Więc też zwróć po prostu na to uwagę. I co? Wydaje mi się, że to już wszystko odnośnie tego poradnika z nurglami. No trochę informacji na pewno przekazałem. Mam nadzieję, że one też się mega przydadzą. Na pewno warto zwrócić uwagę, żeby nie szarżować bardzo na początku nurglami, bo jeśli stracisz tą początkową armię, no nie będziesz mógł za bardzo nic rekrutować mocniejszego, więc na samym roju no, będzie ciężko pokonać chociażby te szkielety, tym bardziej, że pamiętaj, że szkielety sobie regają automatycznie armię i mają jednak tę armię załadowaną do fulla, a nie jak nurgle na przykład do 40%. Więc wydaje mi się, że to tyle odnośnie poradnika. Jeszcze ogólnie powstanie poradnik odnośnie Tenesha i będziemy mieć zamknięty temat wszystkich frakcji. I zacznę dosyć ciekawą serię, która też się pojawi w następnym gdzieś tam tygodniu. Więc dzięki mega za oglądanie i do następnego. Cześć!